Witajcie kochani, dzisiaj zrobię chlebek pomidorowy, tomato bread, który bardzo popularny jest w Irlandii. Jeszcze w Polsce tego nie znamy, ale jest naprawdę przepyszny. Tu już mi się pieką pomidorki. Jak widać, podlewam je olejem z oliwek, żeby mi się ładnie piekły. I czego nie żałujcie, to bazylii. Pomidorki niech mi się pieką, a w tej chwili idę robić ciasto. No to zaczynamy. Kochani, nie kręciłem tego jak robiłem ciasto z tego względu, bo wiecie jak ciasto robić, a dla nowych widzów to po prostu wkleję link w opisie, jak zrobić ciasto na chleb z rozczynką. Tu mam ciasto na chlebek, zaraz je przerobię, podzielę na pół. Część będzie właśnie z pomidorami. Zaraz zobaczymy, ile mam ciasta. Mam gramy 1080. Zrobię 2 chlebki pomidorowe. Tu będę przerabiał chlebek, tylko to ciasto najpierw musi się ruszyć, odpocząć za jakieś 15 minut. Jeszcze czekam na pomidory, aż się upieką. Jak przestygną, będę przerabiał na chlebek z pomidorami. Zobaczcie kochani, jak się ładnie pomidorki pieką. Ładnie pieką się pomidorki? Kochani, popatrzcie, mam upieczone pomidorki. W tej chwili będę je obierał z gałązek. Jest to jedno z wielu przepisów, które znam. To znam akurat z Irlandii. My w Polsce jeszcze nie znamy tego chleba, ale jest naprawdę przepyszne. Polecam. Tu obrałem gałązki. Teraz przełożę pomidorki na deskę, co będę musiał w tej chwili przekroić je na pół. Biorę swój nożyk, kroję na pół. I teraz całość, jak tu zostawiłem sobie chleb przedtem, co mam pomidorowy chlebek, wszystko wrzucam do kociołka, do misy. Ale to nie wszystko. Bazylia. Tyle bazylii i jeszcze coś. Żeby nadać kolor temu ciastu, mam przecier pomidorowy. Wciskam około 50 gram. Teraz jak będę mieszał, zrobi się ciasto rzadsze, więc będę musiał dodać troszeczkę mąki. Mąki, zobaczcie ile. Może 30 gram. Jak widać zamieszałem, jest jeszcze troszeczkę luźne ciasto. Dosypię może jeszcze... O, mi się przesypało. Też jeszcze ze 30 gram. Podskrobię kociołek, żeby mi było wygodniej, wyciągnę misidło. I wierzcie mi, taki chlebek z posmakiem lekkiej kwasowości, skąd się bierze w ogóle z pomidorów, z przecieru pomidorowego i z pomidorów pieczonych, jest lekka kwasowość smaku. Do tego plus jeszcze dodane jest bazylia, to zmienia całkowicie smak. Wierzcie mi, chleb jest rewelacja. No i ciasto mam gotowe, teraz muszę pozostawić je na jakieś 20 minut, żeby odpoczęło. Teraz następny krok. Minęło 25 minut. Przerabiam to ciasto. Podzielę teraz je na 2 równe części. Tego będę piekł w foremkach, bo chleb, który jest przerabiany z innymi warzywami, owocami, po prostu jest bardziej lejący. Nie utrzyma swojej formy. Fajnie by było, jakby utrzymał formę, ale no niestety jest tak nie inaczej.
636, 714, 670 i 670. Bardzo ładnie. Teraz sobie przerobię. Musi postać z 15 minut i dopiero narobię do foremek. A będzie rósł mi około, podejrzewam, około godziny. Dam troszeczkę oleju do foremek, bez żadnego papieru ani nic. Wysmaruję foremki. Więc zaczynam narabiać chlebek. Bardzo ładnie mi podrósł. Czyli fermentacja przeszła prawidłowo. Widzicie, jak fajny? Jeżeli spróbujecie zrobić ten chlebek w domu, wierzcie mi, będziecie zadowoleni. To jest naprawdę przepyszny chlebek. Ten przepis nie jest polski. Teraz zobaczcie, jak wygląda chlebek, który wyrósł. Smaruję jajkiem w tej chwili, żeby mnie za bardzo nie spękał. W foremce nie będzie wyglądał tak jak powinien wyglądać. Ja wezmę nożyczki i nożyczkami ponacinam w ten sposób. Po upieczeniu zobaczycie, jak on wygląda, jak finezyjnie. Naprawdę chlebek jest przepyszny, polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował tego smaku chleba pomidorowego, naprawdę polecam. Jest smaczny. Teraz widzicie, wiejski chlebek mam upieczony. Zaczynam pomidorowy. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Wkładam do pieca, maluję jajkiem i wkładam do pieca na 45 minut. Będę go piekł w 190 stopni, około 50 minut, dlatego bo jest w foremkach. Zobaczcie, jaki ładny chlebek foremkowy. To jest pomidorowy chlebek. Jak przystygnie, przekroję na kromeczki. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Zachęcam, przepis jest rewelacja. No i proszę, tak wygląda chlebek pomidorowy. Ale wspaniały. Jeżeli Wam się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Dziękuję bardzo.